jadąc drogą, Ola zauważyła taki domek. Idziemy teraz do tego domku. Strasznie wieje, ponieważ no, jest tutaj dosyć wiecznie, bo jest pole po prostu. Ja cały czas jeszcze jestem zszokowany pewnym domkiem, który zrobiliśmy przed chwilą. No a tutaj kolejny domek. Koła tutaj traktoru, najprawdopodobniej kombajna czy czegoś zrobiły ten ślad. No idziemy do tego domku, który już się wynurza, który widzicie. Już stąd strasznie wieje, więc jak źle słychać, no to wybaczcie. Wygląda okazale. Taki samotny domek pośrodku pola. A my do niego idziemy. Najprawdopodobniej nie było tutaj ludzi od bardzo dawna. Bo w jaki sposób mieliby się dostać do tego miejsca, do tego domu, do tego domostwa? Najprawdopodobniej jest tak, że przyroda już wdarła się do środka, ale my idziemy wam pokazać to. Mimo wszystko całkiem możliwe, że znajdziemy coś, co nas zainspiruje, coś, co nam będzie się podobało. Cały z jednej strony się zapadł, ale z drugiej strony jest całkiem, prawda? No. Nie wiem, może najpierw obejdziemy jeszcze naokoło, tak jak te... bo tam coś jest jeszcze. Być może tam jest jakieś przejście do tego domu, bo to jest całe gospodarstwo. Najprawdopodobniej stoi tutaj już od bardzo dawna i zawsze dostęp do tego miejsca był utrudniony. Okna są zabezpieczone cegłami i myślę, że gdzieś tutaj musimy wejść, albo jeszcze pójdziemy tam. Zobaczymy, może tutaj jakoś się da przejść. Na końcu tego widać tutaj jakieś stare części zniszczonej stodoły. A myślę, że tutaj będziemy mogli już przejść. Trudno, przepraszam panie rolniku, ale myślę, że jak sarna przeskakuje, no i my możemy przeskoczyć. Zobaczmy jeszcze przypadkiem, żeby tutaj nie wejść w jakieś bagno, tego typu rzeczy. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj są fragmenty jakiegoś muru. Być może jest to jakaś stara stodoła. Całkiem możliwe, że to coś takiego. Tutaj widać, że jest ogród. Nie wiem, czy tędy będziemy się dostawać, czy jednak pójdziemy dalej. Ale myślę, że to dobry pomysł tutaj się już dostać. No nie mam za bardzo pomysłu inaczej się dostać, to spróbujemy tędy wejść. Całkiem możliwe, że zwierzęta tędy wchodzą. Dom jest bardzo zniszczony, zawalony, ale spróbujemy przejść. Wow, to są te urbexowe przyjemności. Całe skąpane potem w pokrzywach. I jeszcze nie wiadomo, co cię spotka. W tym domu już jest wiele zniszczonych elementów, jak widzę. Tutaj drzewa wyrastają po środku pomieszczenia, najprawdopodobniej należącego do hodowli zwierząt. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakaś stara miska. Tu już praktycznie w ogóle nie ma dachu. Znaczy miska, to nie miska, tylko to jest skrzynka taka na piwo. Mnóstwo cegieł, najprawdopodobniej, które się zawaliły stąd. Tutaj drzewo wyrosło. Jakaś stara opona, kawałek krokwi. A my idziemy dalej. Tu najprawdopodobniej zwierzęta były w tym pomieszczeniu. Ten dach w tym miejscu jest całkiem
No ale być może tu jest żółb. I tu wyjście z tego troszkę tak od innej strony niż zwykle się pakujemy. Po tych cegłach jest bardzo niebezpiecznie chodzić. Tutaj jakieś elementy wody, resztki wody. Tędy może. Pełno, no. I tutaj jest ten dom. Główny dom, główna zabudowa. Co? Zobacz, jak pięknie porósł bucik. Wow, buciki. Tutaj jest kolejny bucik. Taki, tam jest Malutki. malutki dziecięcy Ale bucik. to są jakieś lata 60. Wow, albo jeszcze wcześniej. Widzicie to, ten bucik? Jeszcze w ogóle zdjęć nie robię, ale się muszę przedrzeć najpierw. I do tu jest domu. zeszyt w ogóle. Zobaczcie, tu jest zeszyt. Ale okładka, ale taką okładkę pamiętam. No, ja No też. tak. A To ma tutaj, taki kolor, nienawidzę takiego koloru. a tu taki bucik z obcasikiem taki. Zobacz. Ale drobna Widzisz? nóżka, widzisz? To Drobna. jest jakiś taki 35-6. Dziecięcy może taki po prostu. Nie, nie. Kobieta drobna. Kobieta drobna? Może być. I tutaj mamy ten dom. Zobaczcie, jak motylki ładnie latają. Dzień dobry. Zobaczcie. Mamy taką inną eksplorację. Najczęściej szukamy jakichś artefaktów, pozostałości. A tutaj artefaktem może być na przykład farba na ścianie schodząca, która została. Często w pałacach mamy do czynienia z takim stanem, z takim zniszczeniem. Te schody Ruinach, nie? w tych ruinach, tak. Zobaczcie, tu jeszcze się ostał taki wałek. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Rejestrujemy teraz dom, który najprawdopodobniej nikt już tu nie przyjdzie po to, żeby go zarejestrować. Tam już byliśmy. Tutaj mamy komin i słońce, które wdziera się do tego domu, do tych resztek tego domu. Ale wyobraźcie sobie, że mimo tych zniszczeń można poczuć atmosferę domu, czyli ktoś gotował obiad, dzieci były wołane z podwórka do domu. No dzieci były na pewno. Po buciku. Jeju, tutaj są też buciki takie malutkie. Wow. Ale to pięknie. Wow. Jakoś mi się tak to skojarzyło. Taki klimat jak tajemnica żółtej ciżemki. Ale to byś musiał mieć. Naprawdę. I tutaj najprawdopodobniej stał piec. To ci brakuje ołtarza chyba do tej ciżemki. No tak, no ołtarza mi brakuje, ale tu jest mnóstwo bucików. Mnóstwo bucików. Zobaczcie tutaj. I to faktycznie będzie najprawdopodobniej od pani domu. Mały rozmiar. Ten bucik już też pokrywa, jak to się mówi, mech. I tutaj też bucik, ale ja go nawet nie odwracam, żeby nie zaburzyć tej harmonii tutaj. Tam jest kolejny taki bucik z lat właśnie 60., a może jeszcze wcześniej. Tam też taki bucik. Bardzo dużo bucików. Gdzieś może pod tym gruzem, który spadł. Który tak naprawdę ten sufit się zawalił i dlatego tak mnóstwo cegieł jest tutaj na ziemi. No, zawaliło się, wiesz co, całe piętro, bo tutaj widzisz, tu nad oknem, tu była pewnie ten strych, być może jakiś zamieszkały nawet, bo tam widzisz takie ładne, duże okna, także możliwe, że był pokój. Tutaj jeszcze jakieś resztki, jakieś, wiesz, wałka. No zobacz, wałek jeszcze. Oj, przepraszam. Widzisz, popatrz. Białe, no, wałeczek. No wałek był. I prąd był w tym domu. No. Chyba normalne, nie? Czy nie? No nie wiem.
po tych różnych miejscach, które zwiedzamy, czasami jest to nie do końca normalne. Ale teraz widzę, że na tej ścianie jest wałek, ale jest taka ozdoba podobna do tej, którą u pani Adelaidy w domu. Widzisz? Te takie krzyżyki takie. Tak. To jest próba nadania takiego troszeczkę odświeżenia starym wałkom, bo to jest Tak. stary wałek nałożony. Tak, dokładnie. Przechadzam się troszkę, przejdę tutaj się, może nie przechadzam się. Tu znowu ten wałek. To jest mega niebezpiecznie. Ale jednocześnie chcę wam to pokazać wszystko. Oj, przepraszam. Na zdrowie. Dziękuję. Kurczę, sam sobie kliknął, sam sobie odpowiedział i sam sobie podziękował. No. Kolejne kichnięcie i się zawali dach. Szukam jeszcze jakichś takich miejsc, jakichś takich przedmiotów ocalałych tutaj. Ten pokój musiał być niebieski, a tutaj mamy inny wałek w tym pokoju. Czyli ten pokój był troszkę inaczej wystylizowany. Ktoś tu próbował coś jakby rozpalić czy coś. Tu mamy jakąś bluzkę, czy jakiś materiał, sukienki. Ojej. Zobaczcie. Ruiny. Dzisiaj zwiedzamy ruiny. Stan opuszczenia tego domu. To zapewne są jakieś lata, nie wiem, 80. albo jeszcze wcześniej. Tutaj te wejście. Ojeju, coś tutaj tak pyli. Co to? Tu jest cały dom w tym. To musi być to. Wszystko to już jest tak zniszczone, a jednocześnie tak magiczne. Naprawdę magia. Po prostu magia. Poniekąd. Zobaczcie ten wałek. Te schody. Kto by chciał wejść na te schody? No popatrz, wiesz co, te malutkie te pomieszczenia, te Malutkie. pokoiki, ten jest przejściowy, a tutaj był piec, więc tutaj komin. Komin się trzyma nadal. Ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tamta pajęczyna. Czyli jednak jest zamieszkały. Tutaj mamy ościeżnicę do drzwi. Taką starą. I nawet w wałku były schody. Tynkiem były, no, nie, to jest płyta. Płyta taka, ale w wałku pomalowana. Patrzę, że tu nie było sytuacji, w której jest piwnica na przykład. Wiesz co, to tak jest, tak pomyślałam, że jak żeśmy tu wchodzili, wiesz? Nie wygląda, ale Kto to wie, prawda? może być pod piwnicą. No właśnie. Tego nigdy nie wiadomo. Poza tym dobrze by było też żaden gwóźdź, żeby się nie bił nam. Więc już powolutku będziemy wychodzić tutaj. Całkiem możliwe, że woda z pól tutaj wchodzi i że wszystko tu jest zamoczone po tej trawie, to widać. Zobaczcie. Jeszcze tędy do tego pomieszczenia, gdzie byliśmy przed chwilą. Magiczny to jest dom, naprawdę magiczny dom. Wśród takiego gaju, można powiedzieć. Albo jak dla niektórych, wśród takiej kupy chaszczy. Ola tam jeszcze robi zdjątka. Patrzę, czy przypadkiem za bardzo nie ryzykuje. A tutaj, zobaczcie, tutaj nad tymi drzwiami jeszcze jest lampa. Co prawda bez żarówki, ale jest lampa. Więc nad tymi drzwiami wyjściowymi, gdzie teraz Ola wychodzi, musiało świecić po prostu. Świeciło i pięknie oświetlało tutaj te podwórko. Najprawdopodobniej w tym miejscu było podwórko. I idąc z tego
miejsca, oczywiście zważając na to, że całkiem możliwe, że tutaj była jakaś studzienka, to trzeba uważać. Idąc w tą stronę, wychodziło się na pole i mogło się zerknąć na pole. Wejdę tam, pokazać Wam ten klimat niesamowity tutaj. Zobaczcie. Zobaczcie, wychodząc z domu miało się taki widok. Takie zagajniki, żeby rolnicy mogli odpocząć w cieniu. I widać praktycznie całą Opolszczyznę. Pięknie. Wow! Tu są jeszcze róże. Zobaczcie, jakie piękne róże. Piękne róże. Coś pięknego. Tu, żeby się przedostać z powrotem, trzeba przejść przez mnóstwo pokrzyw i troszkę się pogimnastykować. Ajdź. Nie wiem, co to było. Wiesz co? Nie wiem, ale z góry pokrzywa. Nie wiem, myśmy jakoś inaczej chyba dostali do tego miejsca. Myśmy od razu weszli w ruiny, wiesz? Ale można tędy przejść, wiesz? Można tędy przejść jakoś. Myślę, że się uda. Tylko trzeba uważać, czy nie ma tu jakiejś studzienki. Wiesz? O. Ojej. Aj. I tu już wychodzimy na pole. Kolejne pole. O. Jesteśmy uratowani. I tam piękny. Zobaczcie. Tam kościółek. Zobaczcie, jaki piękny kościółek. Malutki taki. Albo jakaś kapliczka. A tam Śląsk. Piękny Śląsk. Słuchajcie, tak, gdzie tam mi uciekasz, kochanie? Gdzie to jesteś? Zawsze nie wiem, z której strony się, że tak powiem, zabrać za to, ale powiedzmy, że o, tak Cię widać świetnie. Będziemy się powoli żegnać. Idziemy takim traktem, który zrobił najprawdopodobniej traktor, bądź jakiś kombajn, czy coś takiego. Ciężko pokazać go z zewnątrz, on jest cały ten dom tak porośnięty, nie wiem jak się nazywa ta roślina, ale jest posadzona celowo, bo jest szpaler cały. Tak, tak, czyli to musiało być takie zamierzenie. Tak. Zaraz Wam pokażemy to jeszcze, albo teraz Wam pokażemy jeszcze, jak to wygląda z zewnątrz, jeśli jeszcze tego dobrze nie pokazałem na początku. Ale jest to małe gospodarstwo. Tutaj była no, stodoła najpewniej, jakiś sprzęt rolniczy był trzymany. Tutaj był ogród piękny. Jak widzicie, jeszcze są pozostałości tego ogrodu. Tu mamy ten dom, w którym byliśmy, zupełnie zniszczony, ale znaleźliśmy parę przedmiotów, które świadczą o tym, że były tutaj dzieci, mieszkały również. Czyli całe to gospodarstwo musiało tętnić życiem. No, piec było ciepło, pokoje były malutkie, przytulne. Tak to wszystko wyglądało. Pewnie przejściowe, no ale było dużo dzieci, trzeba było izby pobudować. No tak, to na pewno. To na pewno.
O, zobaczcie, jeszcze tutaj, widzicie? I tam był prąd doprowadzony, ale nie wiem skąd, bo on musiał być ten prąd chyba gdzieś stamtąd. Chociaż jak to były jakieś lata tam powojenne, albo jeszcze w trakcie wojny, albo raczej powojenne, no to w tym momencie ten prąd musiał być gdzieś tutaj ciągnięty. Wygląda na to, że ten dom samotnie tu stał od lat na tych polach. Tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, będziemy się tutaj na tle tego pięknego pola żegnać. Do zobaczenia w piątek. Hej. Cześć.